Chodzisz na szczelnicę, przepalasz setki, jak nie tysiące sztuk amunicji i wkurzasz się, bo wciąż nie widzisz efektów. Ja, mój drogi, pokażę Ci, jak radykalnie możesz polepszyć swoje wyniki z domu. Aha! I pamiętaj, wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy! Witam Cię serdecznie, tutaj Chris z firmy Praetorial Tactical Solution. Jestem byłym instruktorem strzelectwa obronnego, który pracował dla Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego rządu Stanów Zjednoczonych. Byłem też tam tak zwanym FTO, co znaczy Field Training Officer, czyli szkoliłem nowo przybyłych funkcjonariuszy w ich zadaniach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie zasubskrybuj kanał, ponieważ jest to ogromna motywacja dla nas. Dążymy do 1000 subskrybentów, tak więc pomóż nam. Chciałbym Ci dzisiaj pokazać, jak w swoim zaciszu domowym możesz radykalnie polepszyć swoje wyniki na strzelnicy, a pomówimy sobie o treningu na sucho. A i tylko dla Waszej informacji, troszeczkę się dzisiaj zmienił mój wystrój i ten napis, co tutaj jest za mną na ścianie, on nie znaczy, że się zgermanizowałem. Ja sam jeszcze dawno temu podchodziłem do tematu treningu na sucho dosyć po macoszemu i wyglądało to mniej więcej tak, prawdopodobnie jak u Was też, że stajecie sobie w domu i troszeczkę sobie pracujecie nad ciągiem kaburowym, troszeczkę sobie pracujecie palcem na języku spustowym i problem był taki, że nie było w tym żadnej systematyki. I ja sam zauważyłem po tym, jak zacząłem studiować moje błędy podczas treningów na sucho, że ogromnie się polepszyły moje wyniki na strzelnicy. Bo wiecie jak jest, jak jesteście w domu, to prawdopodobnie Wasze treningi na sucho wyglądają tak. Ty, genia! Ono! Zobacz, jak mi idzie wymiana magazynka! Pum, 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 pum! Ciach! Pum, 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 pum! Shit! I nie, tego nie robimy. Chciałbym Ci dzisiaj pokazać, jak realnie w 3 tygodnie będziesz w stanie, wykonując te ćwiczenia w domu regularnie, polepszyć drastycznie swoje wyniki na strzelnicy. Co właściwie potrzebujesz do takiego treningu na sucho w domu? Wystarczy Ci Twoja broń, jeżeli masz pozwolenie, jeżeli nie, to warto zastanowić się na przykład nad repliką ASG. Ja mam tutaj na przykład Glocka 17 firmy Umarex, która jest zasilana na green gas, na zielony gaz. Jak widzicie, tutaj mam specjalnie zaklejone dźwignię zwalniacza zamka taśmą klejącą, ponieważ jeżeli ćwiczę sobie na sucho w domu, to mogę jeszcze dodatkowo sobie symulować odrzut, chociaż to nie jest prawdziwy odrzut, ale ta praca zamka jest, co też dodaje takiego dodatkowego efektu szkolnego, można powiedzieć. To wygląda mniej więcej tak. I dzięki temu przynajmniej ten zamek u mnie się rusza w tył i w przód i to już dodaje jakieś tam jeszcze dodatkowej wartości do tego treningu na sucho. Poza jeszcze zwykłą bronią albo repliką na przykład na CO2 lub na green gas, możecie na przykład kupić sobie broń treningową, to są te Blue Guns, albo w innych kolorach to są zwykłe plastikowe pistolety, gdzie już tutaj będziecie mieli problem, że nie będziecie mogli wtedy pracować palcem na języku spustowym. Możecie jeszcze dodatkowo kupić systemy szkoleniowe, które są powszechnie znane na rynku. Jednym z nich na przykład jest system, który nazywa się Mantis. Miałem też możliwość z niego ćwiczyć, bardzo fajny system, ale jeżeli macie zwykły pistolet, to Wam to w zupełności wystarczy. Czyli wystarczy, że będziecie mieli jakiś pistolet, pas, magazynki do wymiany i polecam Wam dla samego początku powiesić 3 cele na ścianie. Ja je wydrukowałem na kartce A4 i mniej więcej odliczyłem odległość od tych tarcz, bo to są, wiadomo, że to jest A4, czyli wymierzyłem sobie odległość w moim pokoju, która ma symulować odległość na przykład 7 metrów, tak? I teraz, jak wykonać taki prawidłowy trening w domu, tak? Trening na sucho w domu, a strzelnica to są rzeczy, które się ze sobą ściśle wiążą. Wyobraźcie sobie to tak, jakbyście ten trening, który wykonujecie na sucho w domu, jakby to było przygotowanie się do walki na ringu, tak? Tutaj tak jakby szlifujecie wszystkie swoje umiejętności, a na strzelnicy to jest ta ostateczna walka, tak? I do treningu na sucho powinniście podchodzić tak samo poważnie, jak
do tego treningu, który wykonujecie na strzelnicy. Tutaj w domu możecie zaoszczędzić mnóstwo kasy, możecie wykonywać setki, jak nie tysiące powtórzeń, które normalnie byście wykonywali na strzelnicy, tak? Czyli tutaj w domu, ćwicząc, dokładnie sprawdzacie wszystkie elementy, które wykonujecie. Czy macie dobrze zbudowany chwyt, czy jeżeli macie tą możliwość, pracujecie poprawnie na języku spustowym. Możecie wykonywać wszystkie czynności manualne tutaj, jak wymianę magazynków, różne postawy gotowości. Możecie nawet, jeżeli to sobie urozmaicicie, możecie nawet zamiast tych 3 celów, możecie jeszcze więcej celów powiesić, tak? Możecie nawet wykonywać dynamiczne strzelanie. To wszystko, co tutaj wykonujecie w domu, to jest przygotowanie Was do tego, co będziecie robić na strzelnicy. I wchodząc na strzelnicę, weryfikujecie to, co robiliście w domu. To wszystko jest ze sobą bardzo ściśle połączone. Jeżeli dobrze wykonacie ten trening na sucho w domu w odpowiedni sposób, to zapewniam Wam, że w bardzo krótkim czasie będziecie widzieć znaczące efekty. Ja osobiście staram się codziennie poświęcać co najmniej 15 minut na trening na sucho, czasami też 30 minut, albo też 40 minut, w zależności od czasu, ale staram się naprawdę każdego dnia ćwiczyć. I uwierzcie mi jedno, jeżeli będziecie wykonywać regularnie ćwiczenia w domu, to znacznie polepszą się Wasze osiągi na strzelnicy. I teraz nie będę dokładnie wchodził już głębiej w materię, jak poprawnie budować chwyt, jak pracować odpowiednio na języku spustowym i też w jaki sposób, na co koncentrować nasz wzrok, aby po skrócie, jeżeli budujecie chwyt na pistolecie, pamiętajcie, że prawy kciuk idzie do góry, lewą dłonią zamykacie tą przestrzeń, która znajduje się tutaj na rękojeści, tą wolną przestrzeń. Staramy się tą lewą dłonią w taki sposób zbudować chwyt, aby ta lewa dłoń bardziej zaciskała pistolet niż prawa dłoń, tak abyśmy jeszcze mogli potem poprawnie pracować palcem na języku spustowym, więc zawsze powinno się wyjść z tego założenia, że to ta lewa dłoń kontroluje odrzut pistoletu, a ta prawa dłoń służy do tego, żeby poprawnie pracować na języku spustowym. Ale tak jak mówię, o tym zrobię jeszcze odrębne odcinki. Czyli tutaj pamiętajcie, że staramy się ładnie, mocno chwycić ten pistolet, zapiąć ten chwyt porządnie, aby odpowiednio rekompensować ten odrzut, a prawą dłonią staramy się chwycić tak pistolet, abyśmy jeszcze byli w stanie umiejętnie pracować na języku spustowym. Wiadomo, że jeżeli będziemy szybciej pracować na języku spustowym, tak jak w Build Drillu, zaraz Wam pokażę dokładnie, na czym to poćwiczenie polega, to automatycznie i tak będziecie tą prawą dłoń mocniej ściskać, ale w gruncie rzeczy zawsze powinno się wyjść z założenia, że albo trzymacie lewą i prawą równie mocno, albo te siły z lewej i z prawej dłoni oddziaływują równie mocno na rękojeść, albo zawsze ściskacie tą lewą dłonią mocniej niż prawą dłonią, tak? Kolejnym aspektem, na jaki jeszcze warto zwrócić uwagę, to na co skupiamy nasz wzrok podczas strzelania, tak? I jak zauważyliście, moja szczerbinka jest zaklejona taśmą klejącą i ma to pewne zadanie, a mianowicie, jeżeli wyprowadzam broń do celu, to zadaniem tej taśmy jest to, abym ja swój wzrok cały czas skupiał jeszcze na celu, ponieważ my będziemy trafiać w to, na co patrzymy. Jeżeli będziemy, a często jest tak, że strzelcy negują do tego, że skupiają wzrok na muszce albo na kropce czerwonej kolimatora, no to automatycznie ten nasz punkt celowania, na którym my patrzymy, będzie uciekał, tak? Bo on będzie się skupiał bardziej na tej muszce, co też będzie powodowało tym, że będziemy mniej celnie trafiać, więc warto sobie też w domu, jak ćwiczycie, po prostu zaklejać kolimator taśmą albo muszkę taśmą, co Wam pozwoli ćwiczyć Wasz wzrok, aby on cały czas skupiał się na celu. Jeszcze jak zauważyliście, tutaj na tarczach mam przyklejone takie czarne kropki z taśmą. Na strzelnicy ja też zawsze sobie lubię namalować kółko albo przykleić kawałek taśmy, aby mój wzrok był cały czas skoncentrowany na jednym punkcie. Bardzo ważne jest to, abyśmy byli skupieni na konkretnym punkcie na tarczy,
ponieważ to zwiększy naszą celność. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zanim ktoś postanowi, że mi głowę urwie, to pamiętajcie, że jeżeli byście mieli ćwiczyć z odpowiednikiem ostrej broni, to odkładajcie amunicję bądź magazynki z amunicją w oddzielnym pomieszczeniu, tak żebyście to ćwiczenie też albo ćwiczenia wykonywali bezpiecznie. Chciałbym Wam pokazać dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest tak zwany build drill i polega ono na tym, że stajecie sobie w jakiejś odległości od tarczy. U mnie, ja sobie to wymierzyłem, że tam jakieś odległości mam 7 metrów co do wielkości tarczy, żeby to była też taka realna symulacja tej odległości. I po usłyszeniu dźwięku timera, jeżeli nie macie dźwięku timera, to teraz w ekranie Wam się pokaże aplikacja T-Rex Arms, gdzie możecie sobie ustawić dźwięk timera i part-timey, czyli możecie sobie ustawić jeden dźwięk, odliczenie jakiejś długości czasu i drugi dźwięk, co będzie dla Was wyznacznikiem tego, w jakim odstępie czasowym Wy to ćwiczenie macie wykonać. Z tym timerem na dźwięk sygnału dobywacie broń z kabury, jak najszybciej się da, prezentujecie ją do celu i oddajecie 6 strzałów poniżej 3 sekund, przepraszam. I teraz, na czym albo dlaczego to ćwiczenie jest takie fajne? Po pierwsze, wy ćwiczycie w tym ćwiczeniu, to nie ma sensu. Co jest takiego fajnego w tym ćwiczeniu i dlaczego ja je uważam za takie wartościowe? Po pierwsze, ćwiczycie sobie za każdym razem ciąg kaburowy i to jest bardzo ważna rzecz. Ja też Wam polecam wykonywać wszystkie ćwiczenia na sucho w domu, tak samo jak na strzelnicy, zawsze z ciągu kaburowego, bo tutaj już zaczynacie budować chwyt na pistolecie. Chodzi o to głównie, żeby idealnie za każdym razem ręka nam wylądowała w ten sam sposób na rękojeści. Tak więc ten builder jest taki fajny, bo już tutaj zaczynacie z ciągu kaburowego, potem musicie wyprowadzić broń do celu i oddać 6 strzałów. I to jest fajne w tym ćwiczeniu, że tutaj są wszystkie fundamenty, które potrzebujecie do szybkiego i celnego strzelania. Czyli macie ciąg kaburowy, odpowiednią budowę chwytu i odpowiednią pracę na języku spustowym. Będziecie mieli problem w tym ćwiczeniu przy prawdziwej broni, bądź też przy replice ASG, że po naciśnięciu spustu będziecie musieli przeładować broń, abyście ponownie mogli pociągnąć za język spustowy. I tutaj macie taki mały lifehack. To działa też tak samo na prawdziwym odpowiedniku broni palnej. Weźcie sobie kawałek kartki, bądź też tekturki i włóżcie ją sobie między komorę nabojową a zamek. I teraz będziecie mogli sobie pociągać za język spustowy. Wiadomo, że nie będziecie mieli tego oporu na sam końcu, jak ten strzał pada, ale możecie sobie tutaj też bardzo fajnie już symulować pracę na języku spustowym, tak? Na prawdziwym odpowiedniku broni palnej, jak będziecie mieli wciśniętą tą tekturkę, to będziecie sobie mogli wyprowadzić ten pistolet do celu i będziecie sobie mogli fajnie zapracować tutaj i już będziecie sobie mogli sprawdzać, czy ta broń Wam się rusza, czy nie. I na co teraz musicie zwrócić uwagę, wykonując to ćwiczenie w domu? Sprawdzajcie, czy za każdym razem Wasza ręka układa się w taki sam sposób na rękojeści przy dobyciu broni. Sprawdzajcie, czy za każdym razem odpowiednio w ten sam sposób budujecie lewą ręką odpowiedni chwyt na pistolecie. I sprawdzajcie za każdym razem, jak oddajecie te 6 strzałów, czy muszka i szczerbinka bądź też kolimator się nie ruszają, tak? O to chodzi. I możecie to fajnie wykonywać, możecie to setki razy powtórzyć w domu i potem z tą całą wiedzą i ćwiczeniem, które nabyliście w domu, idziecie na strzelnicę i wykonujecie tego buildera na strzelnicy i sprawdzacie, jak Wam poszło. Drugie ćwiczenie, jakie Wam chcę pokazać, to El Presidente. I na czym ono polega? Stajecie plecami do ściany, po usłyszeniu dźwięku sygnału macie 10 sekund czasu na odwrócenie się do celu, dobycie broni, oddanie 2 strzałów w środek, 2 strzałów w lewo, 2 strzałów w prawo, potem wykonujecie awaryjną wymianę magazynka i dokonujecie znowu 2 strzały środek, 2 strzały lewo i 2 strzały prawo. I teraz można by było powiedzieć, że dlaczego nie strzelamy od lewa do prawa albo od prawa do lewa? No właśnie nie strzelamy z tego powodu, bo też tutaj staramy się ćwiczyć przekładanie broni na inny cel, tak? I utrudniamy sobie troszeczkę zadanie, bo jest trudniej przełożyć broń od środka do lewa i potem od lewa do prawa kompletnie, tak? Bo widzicie, że są inne dystanse, tak? Bo tutaj macie około metr w lewo i potem będziecie mieli około 2 metry w prawo i to ma właśnie też nam ćwiczyć tą koordynację wzrokową podczas przekładania
broni na inny cel. Ważne jest to, że najpierw patrzycie na cel, a potem idziecie pistoletem na ten cel, tak? Zawsze jest najpierw wzrok, potem pistolet. Najpierw wzrok, potem pistolet. I pamiętajcie, ćwiczcie z timerem, liczcie sobie ten czas na timerze i podnoście sobie automatycznie też poprzeczki, tak? Ja osobiście staram się, ćwicząc tutaj w domu, zachowywać pewne czasy i te czasy potem realnie staram się przełożyć na strzelnicy. Jeżeli na przykład widzę, że na strzelnicy mi to nie idzie, no to wracam do domu, zachowuję ten czas, potem znowu wracam na strzelnicę i jeżeli już widzę, że po którymś razie na strzelnicy jestem w stanie osiągnąć pewien czas i cały czas być jeszcze na przykład w strefie alfa, bo to jest taki złoty wyznacznik, tak, że zawsze staramy się, jeżeli strzelamy, zawsze trafiać w strefę alfa. Jeżeli udaje mi się tą strefę alfa trafić w odpowiednim czasie, no to wracam do domu i wtedy sobie już ten czas na przykład zmniejszam na ciągu kaburowym, na przykład na dublety i na przykład ustawiam sobie już mniejszy czas i cały czas tym sukcesywnie sobie podnoszę poprzeczkę. Polecam Ci naprawdę z całego serca wykonywanie jak najwięcej ćwiczeń na sucho w domu, ponieważ to drastycznie polepszy Twoje wyniki na strzelnicy. I tak jak mówiłem, zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu i mnóstwo nerwów. I zobaczysz, jeżeli będziesz odpowiednio budował plan treningowy w domu i będziesz go tak samo poważnie traktował jak ten trening na strzelnicy, to przysięgam i wiem to z własnej autopsji, Twoje wyniki się znacznie polepszą. Ja mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie jak zawsze dowartościowaniem. Dzisiaj w troszeczkę innej scenerii. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia na treningu.